Cześć! Dzisiaj druga część filmu na temat sprzątania subskrypcji Azure. Jeśli przegapiliście pierwszą, znajdziecie ją w tym miejscu. W dzisiejszym filmie stworzę Automation Account i za jego pomocą zaplanuję automatyczne uruchomienie skryptu, który codziennie o godzinie 17 znajdzie wszystkie zasoby z tagiem environment równym demo i je usunie. Ja jestem Wojtek, prowadzę blog Lepczyński IT. Zapraszam do oglądania. Jeśli nie mamy, to tworzymy Automation Account. W nowym okienku podajemy nazwę, wybieramy subskrypcję, tworzymy lub wybieramy grupę zasobów, lokalizację, i bardzo ważne, by zaznaczona była opcja Create Azure Run as Account. Teraz możemy kliknąć na Create. Gdy mamy utworzony Automation Account, to je otwieramy. Z Process Automation wybieramy Runbooks i plusikiem Create Runbook. Podajemy nazwę, wybieramy typ PowerShell i zalecam wpisanie opisu, chociaż nie jest to obowiązkowe. Gdy otworzy nam się edytor, możemy wkleić nasz skrypt i dostosować go do swoich potrzeb. Skrypt dostępny jest na blogu Lepczyński IT. Link znajdziecie w opisie. Na początku skryptu jest opis. Dalsza część dotyczy połączenia. Na końcu jest właściwy kod. Zmieńmy wartość tag_value z test na demo, ponieważ chcemy, żeby wszystkie zasoby z tagiem environment równym demo zostały znalezione i usunięte. W pętli for each znajdziemy opcję what if, która nie usunie zasobów, a tylko pokaże, co się stanie, gdy wykonamy polecenie. Jeśli usuniemy opcję what if, zasoby zostaną bezpowrotnie usunięte, o czym trzeba pamiętać. Dlatego zalecam pierwszy raz uruchomić skrypt właśnie z tą opcją, żeby sprawdzić, co się stanie. Teraz możemy kliknąć Publish i opublikować nasz skrypt. Jeśli klikniemy na Start, uruchomimy nasz Runbook po raz pierwszy ręcznie. Runbook jest uruchomiony. Skrypt został dodany do kolejki. Teraz możemy kliknąć na Schedules i zaplanować automatyczne uruchamianie naszego skryptu. Klikamy sobie na plusik. Klikamy Create New Schedule. Podajemy nazwę. Możemy tu dodać opis. Wybieramy datę i czas, kiedy nasz skrypt ma być uruchomiony po raz pierwszy. Ponieważ chcemy, by skrypt był uruchamiany codziennie o godzinie 17, musimy wybrać opcję Recurrencing i zmienić z Hour na Day. To wszystko. Możemy zapisać. Teraz widzimy nazwę. Widzimy, kiedy nasz skrypt zostanie uruchomiony, strefę czasową i status. Na koniec coś ekstra.
Jeśli boimy się, że możemy przez przypadek usunąć ważne dla nas zasoby, warto je zabezpieczyć. Klikamy sobie na dowolny zasób, z ustawień wybieramy Logs i dodajemy zabezpieczenie. Podajemy nazwę, typ wybieramy na Delete, bo nie chcemy, żeby zostało usunięte. Dobrze jest także podać opis naszego zabezpieczenia. Klikamy na OK. Teraz, kiedy spróbujemy usunąć nasz zasób, dostaniemy odmowę, ponieważ jest na nim założone zabezpieczenie. Jeśli je usuniemy, wtedy bez przeszkód będziemy mogli usunąć taki zasób. Klikamy na Delete i teraz bez problemu mamy możliwość usunięcia zasobu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę albo napisz komentarz. Subskrybuj, żeby dostać powiadomienia o nowych filmach.